Czy możliwe jest, że pierwsze zorganizowane państwo na ziemiach dzisiejszej Polski nie powstało w Wielkopolsce, lecz w Małopolsce? Na długo przed Mieszkiem I i chrztem Polski, w dorzeczu Górnej Wisły rozwijała się społeczność, która tworzyła własne grody, struktury władzy i religie. Wiślanie, bo o nich mowa, są dziś niemal zapomniani. Ich historia została przysłonięta przez Piastów, a sama nazwa zniknęła z kart kronik w X wieku. A jednak to właśnie oni mogli być jednymi z pierwszych, którzy podjęli próbę stworzenia organizmu państwowego na ziemiach polskich. W tym odcinku przyjrzymy się temu, co naprawdę wiemy o Wiślanach, na podstawie źródeł pisanych, badań archeologicznych i hipotez historyków. Kiedy i gdzie powstali? Jak wyglądało ich życie? Czy rzeczywiście przyjęli chrzest przed Mieszkiem? I dlaczego ich historia kończy się tak nagle? Zostań z nami i wspólnie spróbujmy rozwiązać tę zagadkę. Zapraszam do oglądania. Historia Wiślan zaczyna się tam, gdzie kończy się pewność. Nie mamy aktu założenia ich wspólnoty, nie znamy konkretnej daty ani imienia ich pierwszego władcy. Ale wiemy, że w dorzeczu Górnej Wisły, w miejscu, które dziś kojarzymy z Małopolską, około VIII do IX wieku zaczęła formować się społeczność, którą źródła nazywają Uislane, czyli Wiślanie. Skąd się wzięli? Tu zaczynają się hipotezy. Jedna z najbardziej intrygujących mówi, że Wiślanie mogli być potomkami białych Chorwatów, tajemniczego ludu, o którym wspomina bizantyjski cesarz Konstantyn, VII Porfirogeneta. Według jego przekazu część chorwackich plemion miała w VII wieku opuścić swoją północną ojczyznę i udać się na południe, by założyć dzisiejszą Chorwację. Ci, którzy zostali, mieli osiedlić się właśnie w rejonie Małopolski. Czy to więc możliwe, że Wiślanie i biali Chorwaci to w istocie ten sam lud pod dwiema różnymi nazwami? Co ciekawe, nie tylko Bizantyjczycy pisali o tym obszarze. Około roku 890 angielski król Alfred Wielki wspomina w swoich zapiskach o ziemiach Chorwatów położonych na północ od Wielkich Moraw. Ich lokalizacja znów pokrywa się z terytorium, które historycy przypisują Wiślanom. Coraz więcej wskazuje na to, że ta wspólnota osadnicza miała znacznie bardziej skomplikowane pochodzenie, niż mogłoby się wydawać. Być może łączyła tradycje kilku grup, które z czasem zrosły się w jeden organizm plemienny. Sama nazwa Wiślanie pochodzi od rzeki Wisły. Ale warto pamiętać, że w staropolszczyźnie Wisła mogła oznaczać nie tylko konkretną rzekę, ale ogólnie wszelkie wartko płynące wody, górskie strumienie, potoki, wodospady. To sugeruje, że ich tożsamość była mocno związana z krajobrazem, a sama nazwa mogła odnosić się bardziej do naturalnego środowiska niż do jednej rzeki jako takiej. Rzeka nie tylko dawała życie, ale także wyznaczała granice, organizowała przestrzeń i rytm życia społeczności. Ciekawym tropem jest też to, że nazwa Wiślanie całkowicie znika z przekazów historycznych w X wieku. Zastępuje ją inne określenie – Krakowianie. To już nie nazwa odnosząca się do rzeki czy regionu, lecz do konkretnego ośrodka miejskiego. Sugeruje to istotną zmianę z tożsamości plemiennej opartej na krajobrazie i wspólnocie terytorialnej w stronę tożsamości skupionej wokół centrum władzy, jakim staje się Kraków. Możliwe, że był to efekt rosnącej centralizacji i przekształceń politycznych. A może świadomy proces wymazywania dawnej tożsamości? Dlaczego tak się stało? Co mogło doprowadzić do całkowitego zaniku tej nazwy? Tego spróbujemy się dowiedzieć. Ale zanim przejdziemy do przyczyn zniknięcia Wiślan, spójrzmy, na jakim obszarze rozciągała się ich obecność. Jak wyglądały granice ich terytorium i kim byli ich sąsiedzi? W IX wieku Wiślanie zajmowali strategiczny obszar południowej Polski. Ich ziemie rozciągały się wzdłuż Górnej Wisły, w zachodniej części dzisiejszej Małopolski. Był to teren urozmaicony, pełen pagórków, dolin rzecznych i naturalnych granic. To właśnie geografia w dużej mierze wyznaczała zasięg ich osadnictwa. Od północnego wschodu terytorium Wiślan ograniczały gęste puszcze, Rytwiańska i Szydłowska. Na południu zamykał je pas Karpat,
który stanowił naturalną barierę, ale i łącznik z ludami karpackimi. Na wschodzie ich obecność kończyła się w dolinie Dunajca, a od zachodu granice wyznaczały dopływy Skawy. Było to więc terytorium silnie zakorzenione w naturalnym krajobrazie, rzekach, lasach i górach. To właśnie od tych naturalnych uwarunkowań zależała nie tylko obrona, ale i tożsamość plemienna. Granice nie były liniami na mapie, lecz pasmami trudnego do przebycia terenu, który oddzielał jedną wspólnotę od drugiej. Geografia pełniła tu rolę arbitra. Rozdzielała, ale i chroniła. Sąsiedzi Wiślan stanowili mozaikę innych słowiańskich plemion. Na południowym zachodzie u źródeł Wisły żyli Golęszyce. Na północnym zachodzie ich granice stykały się z terytorium Opolan. Na wschód od Wiślan mieszkali Lędzianie, plemię, które w przyszłości miało odegrać dużą rolę w regionie Sanu i Bugu. Północny wschód zamieszkiwały mniej znane grupy, których dokładna identyfikacja do dziś budzi wątpliwości. Być może były to zalążki wspólnot sandomierskich lub inne, niezidentyfikowane jeszcze społeczności. Takie sąsiedztwo oznaczało nie tylko możliwość handlu i wymiany, ale też ryzyko konfliktu. Tereny dzisiejszej Małopolski leżały na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych, zarówno tych prowadzących z północy na południe, jak i ze wschodu na zachód. Kto kontrolował ten obszar, ten miał realny wpływ na przepływ ludzi, towarów i informacji. Właśnie dlatego zorganizowana obecność plemienna Wiślan w tej części kraju miała tak duże znaczenie, nie tylko lokalne, ale i ponadregionalne. Dziś, analizując topografię i układ dolin rzecznych, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa odtworzyć zasięg wiślańskiego terytorium. Ale to, co szczególnie intryguje, to fakt, że mimo upływu wieków, wiele z tych naturalnych granic, puszcz, rzek i gór, nadal pełni rolę istotnych linii podziału kulturowego i geograficznego. Granice terytorium Wiślan były więc dziełem natury, ale ich znaczenie wykraczało daleko poza geografię. To właśnie tutaj, na styku wpływów, rodziła się polityczna ambicja, która w kolejnych dekadach miała doprowadzić do powstania jednego z najważniejszych ośrodków władzy w tej części Europy. W centrum tego obszaru znajdowały się grody, potężne, często trudno dostępne i wyraźnie zaplanowane. Jaką rolę odgrywały? I dlaczego były tak duże, skoro wiele z nich pozostawało niemal puste? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w kolejnej części. Na tle innych plemion słowiańskich, Wiślanie wyróżniali się wyjątkową koncentracją potężnych grodów. Choć nie było ich wiele, nadrabiały to rozmiarami i położeniem. Grody Wiślan nie powstawały przypadkowo. Ich lokalizacje wyraźnie sugerują przemyślaną strategię obronną i administracyjną. Dominującym typem były grody pierścieniowate, czyli zakładane na planie okręgu, otoczone wałami ziemno-drewnianymi. Budowano je zazwyczaj na naturalnych wzniesieniach, wzdłuż Pogórza Karpackiego, tam gdzie łatwiej było się bronić, a zarazem kontrolować okoliczne doliny i szlaki komunikacyjne. Wały często miały konstrukcję skrzyniową, złożoną z drewnianych bali wypełnionych ziemią i kamieniami, co zwiększało ich trwałość. Największy z tych grodów znajdował się w Stradowie. Miał aż 25 hektarów powierzchni, co czyni go jednym z największych wczesnośredniowiecznych grodów w Europie Środkowej. Co ciekawe, jego obecna forma może częściowo pochodzić już z okresu piastowskiego, co rodzi pytania o jego wcześniejszą funkcję i ewentualne zniszczenia lub przebudowy. Jeszcze większe znaczenie miał jednak Kraków. Choć jego powierzchnia w IX wieku nie jest dokładnie znana, to istnieją mocne przesłanki, że to właśnie tu znajdowało się centrum polityczne Wiślan. Gród na Wawelu, monumentalne kopce Kraka i Wandy, a także odnaleziony tam skarb ważący kilka ton żelaznych grzywien. To wszystko świadczy o tym, że Kraków był nie tylko ośrodkiem obronnym, ale też religijnym i gospodarczym.
Oprócz Krakowa i Stradowa warto wymienić inne grody. W Dęblinie, na Szacowicach, Podegrodziu, Stawach, Zawadzie Lanckorońskiej czy Trzcinicy nad Ropą. Wszystkie miały podobny układ, potężne wały, strategiczne położenie i co szczególnie interesujące, często niski stopień zabudowy wewnętrznej. Co to oznacza? Archeolodzy sugerują, że wiele z tych grodów pełniło funkcje refugialne. Nie były stale zamieszkane, lecz służyły jako miejsca schronienia w razie najazdu. W czasie pokoju ludność mieszkała w otaczających grody osadach. W czasie zagrożenia chroniła się w ufortyfikowanym wnętrzu grodu. Ale nie wszystkie grody były tylko azylami. Niektóre jak Wawel mogły odgrywać rolę stałych siedzib władzy, miejsc, gdzie rezydowała elita, gdzie zbierano daniny, planowano wyprawy wojenne i prowadzono handel. Wiślica, choć długo uważana za stolicę Wiślan, dziś jest wykluczana z grona głównych ośrodków z IX wieku. Badania archeologiczne nie potwierdziły istnienia grodu w tym czasie. Dopiero późniejsze budowle z okresu piastowskiego, takie jak Palatia i Rotundy, nadały temu miejscu nowe znaczenie. Grody Wiślan były więc nie tylko elementami krajobrazu, ale też narzędziami polityki i przetrwania. Tworzyły sieć punktów kontrolnych, która pozwalała sprawować władzę nad rozległym i zróżnicowanym terytorium. Warto zapamiętać, choć wielu z nich nie znamy z nazw, to właśnie one były fundamentem przyszłego państwa, a ich monumentalna skala świadczy o ambicjach, które wykraczały daleko poza lokalne potrzeby. Ale kto zarządzał tymi grodami? Jak wyglądała struktura społeczna i polityczna Wiślan? Kto decydował o wojnie i pokoju? I skąd się brała władza? O tym opowiemy w kolejnej części. Społeczeństwo Wiślan, podobnie jak inne wczesnośredniowieczne wspólnoty słowiańskie, opierało się początkowo na strukturze rodowej. Podstawową jednostką był ród, grupa kilku rodzin wywodzących się od wspólnego przodka. Członkowie rodu współpracowali ze sobą, wspólnie uprawiali ziemię, bronili się przed zagrożeniami i podejmowali decyzje w oparciu o tradycje. Z czasem jednak ta pierwotna struktura zaczęła się zmieniać. Społeczność rozrastała się, a wraz z nią pojawiło się zróżnicowanie majątkowe. Niektórzy członkowie rodów zdobywali przewagę dzięki bogactwu, sile zbrojnej czy kontaktom handlowym. W ten sposób wyłaniała się warstwa możnych, ludzi, którzy zaczęli odgrywać kluczową rolę w lokalnej polityce. Równolegle z tą ewolucją społeczną następowała zmiana struktury terytorialnej. Rody przekształcały się w opola, wspólnoty sąsiedzkie, które dzieliły między sobą grunty orne, pastwiska i lasy. Opole było czymś więcej niż tylko wspólnotą gospodarczą. Stanowiło lokalną jednostkę organizacyjną, która mogła działać niezależnie, ale też wchodzić w skład większych struktur plemiennych. Kiedy zagrożenia zewnętrzne zaczęły narastać, opola zaczęły się łączyć. W ten sposób powstawały plemiona, większe wspólnoty terytorialne, które mogły wystawić zbrojnych, bronić granic i organizować życie polityczne na wyższym poziomie. Wiślanie byli właśnie takim plemieniem, dużym, złożonym i dobrze zorganizowanym. Najważniejszym organem decyzyjnym w społeczności plemiennej był wiec. Zgromadzenie wolnych mężczyzn, które podejmowało decyzje dotyczące spraw wojennych, sądowych i osadniczych. To właśnie wiec wybierał starostów, przywódców lokalnych wspólnot, którzy z czasem przekształcili się w książąt. W przypadku Wiślan wiemy, że około drugiej połowy IX wieku władza była już scentralizowana. Świadczy o tym relacja zawarta w tzw. legendzie panońskiej, opisująca potężnego i pogańskiego księcia siedzącego na Wiśle. Choć nie znamy jego imienia, możemy przypuszczać, że był to realny władca, dysponujący armią, grodami i strukturą administracyjną. Co więcej, wzmianki o Wiślanach pojawiają się w kilku niezależnych źródłach z IX wieku, u geografa bawarskiego, Alfreda Wielkiego i autorów żywotów świętego Metodego. Wszystkie te przekazy wskazują, że Wiślanie nie byli luźną wspólnotą osadników, ale rozwiniętym organizmem politycznym, być może protopaństwem. Nie brakuje też przesłanek wskazujących na istnienie lokalnych dynastii. W legendach zapisanych kilka wieków później
pojawia się postać Walgierza, który miał walczyć o władzę z księciem Wiślan. Z kolei Piotr Duńczyk, który rzekomo budował grody w Tyńcu i Wiślicy, mógł być postacią historyczną, najemnikiem lub inżynierem o skandynawskim pochodzeniu. Jeśli to prawda, oznaczałoby to, że Wiślanie posługiwali się obcymi specjalistami, a to z kolei sugeruje bardzo wysoki poziom organizacji i ambicje polityczne. Władza wśród Wiślan nie była więc wyłącznie wynikiem siły czy bogactwa. Była także wyrazem potrzeby stabilności, obrony i zarządzania coraz bardziej złożonym społeczeństwem. Możni, wiece i książęta to elementy, które składały się na rodzącą się strukturę państwową. Właśnie na tej strukturze opierała się gospodarka Wiślan, ich zdolność do produkcji, wymiany i utrzymania zasobów, które pozwalały tej wspólnocie nie tylko przetrwać, ale i rosnąć w siłę. Co i jak produkowali, jakimi surowcami dysponowali i dlaczego ich grzywny siekieropodobne do dziś budzą zdumienie archeologów. O tym w kolejnej części. Wiślanie żyli w krainie zasobnej w wodę, lasy i żyzne gleby. Ich gospodarka opierała się przede wszystkim na rolnictwie. Uprawiano zboża, hodowano bydło i trzodę, korzystano z darów rzek i puszcz. Był to system samowystarczalny, ale nie zamknięty. Istniała też wymiana z sąsiadami. Obok rolnictwa rozwijało się rzemiosło. Archeolodzy znajdują liczne dowody obróbki metali, w tym dużą liczbę grzywien siekieropodobnych, charakterystycznych płacideł wykonanych z żelaza. Znaleziska takie jak skarb grzywien siekieropodobnych odkryty przy ulicy Kanoniczej w Krakowie, ważący łącznie ponad 3,5 tony, to największy tego typu skarb w Europie i silny dowód na istnienie rozwiniętego systemu gospodarczego u Wiślan. Świadczą o istnieniu rozwiniętego systemu gospodarki towarowo-wymiennej. To nie były przypadkowe przedmioty. To znak funkcjonującego systemu wartości, miary i kontroli. Oprócz żelaza, Wiślanie wykorzystywali sól, prawdopodobnie z okolic Bochni i Wieliczki. Sól była surowcem strategicznym nie tylko w kuchni, ale także w konserwacji żywności i wymianie handlowej. Ślady osad solnych i dróg solnych pokazują, że Wiślanie umieli wykorzystać swoje położenie i surowce do budowy pozycji w regionie. Ceramika, zwłaszcza charakterystyczna biała, była kolejnym znakiem rozpoznawczym ich kultury materialnej. Produkowana lokalnie, ale w sposób jednolity, sugeruje istnienie specjalizacji i kontroli nad produkcją. Wreszcie szlaki handlowe. Przez ziemię Wiślan przebiegały trasy łączące Czechy z Rusią, a Morawy z Bałtykiem. To dawało nie tylko zyski, ale i kontakty. Być może właśnie dzięki nim do grodów Wiślan trafiali rzemieślnicy, kupcy, a nawet najemnicy z innych stron Europy. Wiślanie nie byli więc prostą wspólnotą rolników, byli społeczeństwem zorganizowanym, produkującym nadwyżki, handlującym, a nawet w jakimś zakresie kontrolującym strategiczne surowce. Ale co z ich wiarą? Jakie miejsce zajmowały bóstwa w życiu codziennym? I czy rzeczywiście zostali ochrzczeni jeszcze przed Mieszkiem I? Jak każde plemię słowiańskie w tym okresie, Wiślanie wyznawali religię opartą na kulcie sił przyrody, przodków i bogów, których imiona znamy dziś z późniejszych przekazów. Nie wiemy, jak dokładnie nazywali swoich bogów, ale możemy przypuszczać, że w ich panteonie znajdował się Perun, bóg burzy i wojny, Weles, związany ze światem zmarłych i bydłem, oraz Swarożyc, ognisty opiekun domowego ogniska. Możliwe też, że czczono bóstwa 4 stron świata, których ślady znajdziemy w kulcie Świętowita. Miejsca kultu nie były przypadkowe. Często znajdowały się na wzgórzach, w lasach lub w formie kopców ziemnych. Przykładem mogą być kopce Kraka i Wandy, których symboliczne znaczenie sięga głęboko w przedchrześcijańską przeszłość. W okolicach grodów, takich jak Stradów czy Zawada Lankorońska, odkryto ślady możliwych miejsc kultu, w tym relikty kamiennych kręgów i pozostałości ofiar składanych w ziemi. Wierzenia Wiślan miały też wymiar praktyczny, związany z obrzędami przejścia, ochroną przed złem i kultem przodków.
Ciekawym świadectwem są tu groby z elementami mającymi zabezpieczyć ciało przed powrotem z zaświatów, na przykład ciała bez głów, zasypywanie progu chaty popiołem czy stosowanie metalowych przedmiotów przy pochówkach. Pokazuje to silne przekonanie o istnieniu świata duchowego i zagrożeń z nim związanych. A jednak w drugiej połowie IX wieku dochodzi do wydarzenia, które zmienia bieg tej historii. Według tzw. legendy panońskiej, świętego Metody, misjonarz z Moraw, miał ochrzcić pogańskiego i potężnego księcia siedzącego na Wiśle. Początkowo władca ten odrzucił chrześcijaństwo, za co został rzekomo pojmany i zmuszony do przyjęcia nowej wiary. Źródło to jest trudne do zweryfikowania, ale pokazuje, że Wiślanie znaleźli się w orbicie wpływów wielkomorawskich i że próby chrystianizacji tego obszaru miały miejsce jeszcze przed chrztem Mieszka I. Mimo to w materiale archeologicznym długo nie widać wyraźnych śladów nowej religii. Ciałopalenie utrzymuje się do końca X wieku, a pierwsze chrześcijańskie obiekty sakralne pojawiają się dopiero za czasów Piastów. Sugeruje to, że chrystianizacja Wiślan była procesem powierzchownym lub krótkotrwałym, który nie zakorzenił się głęboko w lokalnej społeczności. Możliwe, że przyjęcie chrztu przez księcia miało charakter polityczny, narzucony z zewnątrz, bez trwałych skutków dla struktury religijnej plemienia. Chrześcijaństwo mogło być traktowane jako narzędzie dyplomatyczne, a nie rzeczywista zmiana światopoglądowa. Wiślanie pozostali więc ludem o silnej tożsamości kulturowej, w której dawne wierzenia miały się dobrze aż do momentu, gdy ich ziemie zostały trwale włączone do organizmu piastowskiego. To właśnie wtedy zaczęła się właściwa chrystianizacja, głębsza, systemowa i wsparta nową administracją kościelną. Ale zanim to nastąpiło, musiało dojść do czegoś jeszcze. Wiślanie, niegdyś potężne plemię z własnym terytorium, grodami i władzą, po prostu znikają z kronik. Jak to możliwe? Czy zostali podbici? Wchłonięci? A może świadomie porzucili dawną tożsamość? W połowie X wieku Wiślanie znikają z przekazów pisanych. Ich nazwa przestaje się pojawiać w źródłach, a na scenie historycznej pojawiają się inne określenia, jak Krakowianie. Co się stało z tym ludem, który jeszcze niedawno miał własne grody, strukturę władzy i religię? Jedną z najczęściej powtarzanych hipotez jest podporządkowanie Wiślan przez państwo wielkomorawskie. Źródła morawskie i relacja o ochrzczonym księciu wskazują na ekspansję Moraw w kierunku północy. Możliwe, że Wiślanie znaleźli się pod panowaniem Mojmira I lub jego następcy Rościsława. Jednak ich zależność była zapewne krucha i krótkotrwała, zwłaszcza po upadku Wielkich Moraw na początku X wieku. To właśnie wtedy, w próżni politycznej po rozpadzie Moraw, wkraczają Piastowie. W połowie X wieku książę Mieszko I podbija tereny Małopolski, albo zbrojnie, albo poprzez układy dynastyczne. Od tego momentu ziemie Wiślan zaczynają funkcjonować jako część piastowskiego organizmu państwowego. Zmienia się nie tylko administracja, ale też tożsamość. Nazwa Wiślanie zostaje wyparta przez nowe określenia. Najpierw geograficzne, jak Małopolska, potem polityczne i religijne. Proces asymilacji był zapewne stopniowy. Elity zostały wchłonięte przez struktury nowej władzy, a dawny system rządzenia zastąpiono piastowskim porządkiem grodowym i kościelnym. To nie był całkowity koniec. W krajobrazie, w zwyczajach, a nawet w lokalnych legendach pozostały ślady dawnej tożsamości. Ale samo plemię, jako odrębna wspólnota, przestało istnieć. Zostało rozwiązane w większym organizmie. Taka była cena przetrwania w epoce, gdy lokalność ustępowała miejsca centralizacji. Asymilacja Wiślan pokazuje, że historia to nie tylko dzieje zwycięzców. To także opowieść o tych, którzy zostali wchłonięci, zapomniani, a czasem wymazani. Ale ich dziedzictwo nie zniknęło całkowicie. Nadal żyje w nazwach miejsc, w kopcach, w układzie starych grodów, a także w pytaniach, które wciąż zadajemy. Kim byli Wiślanie? I dlaczego ich historia zakończyła się tak nagle? Może odpowiedź kryje się nie tylko w kronikach, ale też w ciszy pomiędzy nimi.
Wiślanie to jedno z tych plemion, które przez chwilę rozbłysły na kartach historii, po czym niemal całkowicie z nich zniknęły. Ich państwowość była krucha, ale realna. Ich grody imponujące, choć dziś często zatarte w krajobrazie. Ich religia głęboko zakorzeniona, lecz ostatecznie wyparta przez nowy porządek. To, co po nich zostało, to nie tylko archeologiczne znaleziska, nazwy rzek i wzgórz. To także opowieść o tym, jak wyglądał świat przed Piastami. Wieloetniczny, niejednorodny. Często pomijany w szkolnych podręcznikach. Historia Wiślan przypomina, że początki państwowości na ziemiach polskich były bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać. Czy byli pierwsi? Tego nie rozstrzygniemy. Ale na pewno byli ważni. Ich upadek nie był klęską, lecz częścią większego procesu. Dzięki niemu mogło powstać nowe, jednolite państwo, silna struktura, wspólna tożsamość. Ale w tej wspólnocie jest miejsce także dla pamięci o tych, którzy byli wcześniej. Jeśli chcemy zrozumieć początek naszej historii, musimy zejść z utartego szlaku i zajrzeć tam, gdzie historia mówi półgłosem, do dolin Wisły, zapomnianych wałów, legend ukrytych w nazwach i milczenia starych kopców. Bo historia Wiślan to nie tylko przeszłość. To także pytanie o to, kim jesteśmy dzisiaj i komu to zawdzięczamy. Dziękuję, że dotarłeś aż do końca tej opowieści. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. To naprawdę pomaga nam rozwijać labirynt przeszłości i docierać do kolejnych pasjonatów historii i dawnej kultury. Zachęcamy Cię też do zostawienia komentarza. Co sądzisz o Wiślanach? A może masz własną teorię lub pytanie? Podziel się swoją opinią i koniecznie napisz, o czym chciałbyś usłyszeć w kolejnych odcinkach. Jeśli chcesz dodatkowo wesprzeć naszą pracę, zajrzyj na Buy Coffee. Link znajdziesz w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Przeszłość nie zginęła, tylko czeka, aż ją odnajdziemy.